Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Zagrajmy w Krapa. Wiem, że czekaliście na to i mam nadzieję, że spełniłem Wasze oczekiwania i kolejny odcinek możecie już oglądać. Dzisiaj przygotowałem Wam grę Navy Seal Weapon of Mass Destruction, jednakże nie jestem do końca jakimś takim znawcą tych komandosów, tych wszystkich tam pierdół, dlatego zaprosiłem kolegę, który służył w komandosach i będzie mi dorzucał jakieś ciekawe teksty na temat rozgrywki, które ja mogłem pominąć, a które może faktycznie są zgodne z rzeczywistością. Zaprosiłem mojego kolegę Eugeniusza Kopyto z pierwszego oddziału komandosów w Parzymiechach. Zapraszam Was w takim razie do kolejnej części Zagrajmy w Krapa. O mój kurwa Boże. Eugeniusz Kopyto, pierwszy oddział komandosów w Parzymiecha. Jedziemy z tym gównem. Navy Seal Weapon of Mass Destruction to gra przechujowa. Każdy aspekt tej gry, każdy to jedno wielkie, rzadkie gówno. No, nie przesadzajmy. Gra powstała w 2003 roku obok takich tytułów jak Silent Hill, Max Payne 2. Jednakże 2003 rok był chyba najgorszym rokiem wśród gier komputerowych, ponieważ powstało tak dużo krapów, że flota złożona z galer mogłaby opanować całą Europę. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Wraz z majorem Kopyto przyjrzymy się temu śmierdzącemu tytułowi, który powinien znaleźć się tam, gdzie jego miejsce. Pod pokładem galerii Jarhead Games oczywiście. W grze wcielamy się w komandosa, nawet nie wiem czy ma jakąś ksywę. Zakładam, że imię ma Navy, nazwisko Seal, whatever. Z epickiego intro nasz dzielny bohater skacze z samolotu i prawie wypadając poza obszar mapy udaje mu się wylądować. Wraz z nim jego przydupas, którego codename brzmi "nie wchodź mi pod nogi kurwo". Przynajmniej ja się tak do niego zwracałem. Po wylądowaniu zaczyna się koszmar. Koszmar to słuchać ciebie, ty herlawa glizdo. Skakałeś kiedyś z 1000 metrów bez spadochronu z plecakiem pełnym cegieł? Nie! Więc zamknij ryj, śmierdzący oblechu. No tak. Pierwsze co trafia nas w ryj to broń. O kurwa, jaka ta broń jest chujowa. Zero odrzutu, równie dobrze można było strzelać patykiem albo rzucać kamieniami. Strzelać patykiem, ty tępy koczkodanie. Na wojnie strzela się ze wszystkiego. Na przykład z kota. Nabierzesz takiego kota, garść amunicji, wpychasz mu w dupę, łapiesz go tak i już możesz z kota strzelać. Widzisz? No. Aha, raz udało mi się uzyskać świętą broń, karabin Jezusa. Szacun, co? Strzelanie do różnych oszołomów to jakiś żart. Nie wiadomo, czy żeśmy trafili, czy nie. W jednej z misji ku swojej zgubie wybrałem karabin snajperski, którym nic kurwa nie można trafić. A broń można zmienić dopiero po zakończeniu misji. Jaki ze mnie tłuk. Rzeczywiście tłuk z ciebie nieziemski. Na wojnie nie zbiera się broni. Jak brakuje amunicji, to rzucasz we wrogów piaskiem, bądź starasz się im groźnie krzyknąć. Ewentualnie możesz porazić ich swoim wzrokiem. Zgodnie z zasadami wojny Sindzu. Przeciwnicy to banda debili, czasami biegających w miejscu, czasami stoją jak słupy soli, czasami zapominają paść po tym jak zostali zastrzeleni. Umierając zachowują się jak uczniowie Hogwartu, wtapiają się w otoczenie, przenikają przez podłogę i robią wszystko, aby po śmierci wykonać jakieś ciekawe akcje, aby zostać zapamiętanym. Cele naszej misji są dość mętne. Niby mamy napisane co trzeba zrobić i jest niby strzałka, która pokazuje gdzie iść, a i tak błądzimy po brzydkich lokacjach, mając ciągle uczucie déjà vu. Ty francuski wyperfumowany kutafonie. Mów kurwa po polsku. Dejawu. Ciągle to samo, te same drzwi, te same pokoje. Czasami autorzy silą się na urozmaicenie, na przykład tutaj jest radio, a tu komputer wyglądający na Amigę. Komputer, sromputer. Na wojnie martwisz się o komputery? Ty parchaty ośle?
Nasz kolega z oddziału ciągle robi wszystko, żeby nam przeszkodzić. W końcu w ataku szału pozbywam się ciężaru. No bardzo słusznie. Sam na początku misji zawsze wybijam wszystkich swoich kamratów, żeby mnie potem podczas misji nie podkurwiali. Ciekawe jest to, że później zabicie naszego ziomka automatycznie kończy misję. Nie wiem czemu, może autorzy się namyślili, że raczej nie powinniśmy go zabijać? Nie wiem, kurwa, i mnie to zupełnie nie obchodzi. Grafika w grze to syf z gilem. Tekstury, które były robione na snopowiązałkach i glebogryzarkach, panuje też tu spora niekonsekwencja. Tutaj poduszki są teksturą. Już nawet nie chcę wspominać, jak to wygląda, a tutaj poduszki są już skomplikowanym obiektem 3D o zacnej liczbie poligonów. W późniejszych misjach natykamy się na przykład na pole kapusty i kurwa kury, rozumiecie? W pierwszej misji nie chciało im się skopiować paru stołów i krzeseł i radia, a tutaj są animowane kury. Kurwa, poczułem się jak na komunie. Co ty pierdolisz, ty oślizgły glonojadzie? No jasne, że kury. Co chciałbyś, żeby w bazie były? To jest baza. Dupa nie baza, tylko teren otwarty, po którym zwierzęta z rodziny kurowatych drepczą po ściółce w poszukiwaniu pożywienia. Tak? Dobra, nieważne. Grafika w grze to miażdżyciel pogromca GeForce'ów. Każdy obiekt jest tak chujowo wykonany, że czasem ze złości płakałem. No to mnie nie dziwi, bo jesteś miękką psią końcówą. Dźwięki to już kurwa skandal po całości. Przeciwnicy mają 2-3 kwestie, które w kółko powtarzają do znudzenia. Ciągle to samo. Muzyki za to nie stwierdziłem. No i na koniec błędy. O kurwa, nie wiem od czego zacząć. Przeciwnicy mają karabiny z krzywymi lufami, ponadto każdy ma Parkinsona i rozbieżnego zeza. Nawet strzelając naraz w 3 z 10 metrów mogą przez dłuższą chwilę cię nie trafić. O idiotycznych zachowaniach wrogów pisałem wcześniej, ale pokażę wam inne ciekawe opcje. Na przykład wpadając do wody, na chwilę załącza nam się celownik snajperski. Czasem odnosimy ciągle rany, pomimo że nikt do nas nie strzela. Biegłem jak debil, wykrwawiając się i ginąc bez powodu. Często, jeśli zabije się wroga w odpowiednim momencie, rakieta, którą wystrzelił, zostaje w powietrzu. W jednym pomieszczeniu znalazłem podejrzany różowy kwadrat niewiadomego pochodzenia. Najlepsze są samochody z karabinami. Gdy zabijemy gościa przy karabinie, kierowca staje i cierpliwie czeka, aż przestrzelimy mu czachę. Ponadto jest to jedyna gra na świecie, gdzie można zginąć podczas nieinteraktywnych cutscenek. No kurwa. Ostatnia misja dzieje się w lecącym samolocie, a outro tej gry, no musicie sami to zobaczyć, jest po prostu przezajebiste. W ogóle wszystkie cutscenki są niesamowicie efektowne i gniotą czachę. Nie mam kurwa sił, aby to gówno dalej opisywać. Czy wiecie, że przeszedłem to gówno od początku do końca, bez kodów, bez cheatów, po bożemu? Każdy, kto pracował przy tej grze, już dawno zapierdala na galerze. Ha! Śmieszne, że wspomniałeś o galerach. Służyłem na galerach 15 lat. Poznałem tam znaczenie prawdziwej męskiej przyjaźni. Poznałem Choraczka, Mata, Brocha. Wspaniali ludzie, wesoła kompania. Na koniec podsumowanie. Ja powiem podsumowanie. Gra pięknie pokazuje schemat działania na wyselów. Graficznie jest tak jak na froncie, brzydko i nudno, 100% realizmu. Karabiny zacne, strzela się pięknie, a wrogowie głupi jak banda ślepych bizonów. Jestem usatysfakcjonowany, że ten leszczowaty energik pokazał mi tą grę. Każdy z was, kto tam ogląda tego gówna, powinien zagrać w tą świetną pozycję, bo jak nie, to kurwa bilet na galery. Liźniecie trochę męskiej przyjaźni u Brocha, Mata i Choraczka. To tyle. Co to masz? Nie wiem co to jest, ale ci to zniszczę.